Cześć, tu Martyna. Witajcie na kanale Secret Place, a dzisiaj ze mną bardzo wyjątkowy gość, Jakub Czekalski, magister fizjoterapii, z którym porozmawiamy o masażu erotycznym. Witam wszystkich, cześć. Kuba, jako magister fizjoterapii raczej na co dzień nie wykonujesz w gabinecie masaży erotyczny, ale wiem, że sporo o nich wiesz, więc czym właściwie jest masaż erotyczny? Na dobrą sprawę masaż erotyczny jest formą zabawy, tak, która ma urozmaicić nasze życie erotyczne w sypialni, aczkolwiek nie tylko. No, często jest wykorzystywany jako gra wstępna, tak, pewien rodzaj gry wstępnej. I ta gra wstępna w postaci masażu jest bardzo fajnym preludium do czegoś większego. No pewnie, że tak, wiesz, masaż mi się kojarzy zawsze z czymś totalnie rozluźniającym, wiesz, co wprowadza w ogóle w taki głęboki stan relaksu. No właśnie, masaż erotyczny jako gra wstępna, no ale czy tam się stosuje jakieś specyficzne, nie wiem, techniki, chwyty, cokolwiek? Jak to wygląda? Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na to, że masaż erotyczny ma mieć znamiona relaksu, tak? No ma mieć charakter relaksacyjny, tak? Odprężający, rozluźniający, no to powinniśmy skupić się na technikach głaszczących, tak? Wszelkiego rodzaju właśnie techniki głaszczące, czy to będą opuszki palców, całe dłonie. Można później dołączyć do tego przedramiona, ale też i inne części ciała, jak na przykład piersi, pośladki, bądź bardziej alternatywne części ciała, jak usta czy też język. Aha. Więc mamy tutaj szeroki wachlarz technik głaszczących, natomiast do tego możemy dobrać sobie jakieś jeszcze przyrządy, tak? Jakieś jeszcze akcesoria w postaci piórka, czy też właśnie wibratora. Zależy kto co lubi. Na dobrą sprawę też tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że to wszystko ma być w formie takiej płynnej, tak? Powinniśmy też słuchać siebie nawzajem, patrzeć na swoje ciała i stosować to intuicyjnie, co nam odpowiada. Aha, czyli rozumiem, że można powiedzieć, że w takim razie masaż erotyczny to taki trochę spontan, że tak powiem. Zgadza się, tak. No, nie ma takiej określonej jakiejś ramy, tak? Nie ma jakiejś określonej metodyki, że powtarzamy to i tamto. Nie, to powinno być płynne, to powinno być naturalne dla nas, tak? No właśnie, ale czy masaż erotyczny ma jakieś swoje, nie wiem, korzenie, skądś się wywodzi? Na dobrą sprawę tutaj początków można doszukiwać się w najstarszej księdze erotycznej, jaką jest Kama Sutra, tak? Która była spisana gdzieś tam w okresie IV wieku przed naszą erą. Tak? No, tam gdzieś tam oprócz opisanych pozycji seksualnych są też pierwsze wzmianki o właśnie traktowaniu siebie za pomocą masażu. Aczkolwiek są różne rodzaje masażu erotycznego, jak na przykład masaż nuru, który jest związany z Polinezją, tak, gdzieś z tymi rejonami. Jest też masaż kalifornijski, który swój początek wziął w latach 60. w stanie właśnie Kalifornii. No właśnie, masaż nuru. Ja mam tutaj przygotowany właśnie specjalny żel do masażu, no w bardzo dużej pojemności, takiej nietypowej jak na olejki do masażu. Słuchaj, dlaczego taka duża pojemność właśnie do nuru? No tutaj pojemność jest uzależniona od charakterystyki tego masażu nuru. No tutaj masaż nuru jest tym masażem body to body, tak? Czyli polega on na tym, żeby taką właśnie ilością oliwki nasmarować swoje ciało i ciało partnera czy też partnerki i po prostu w bardzo, tak jak już wcześniej mówiłem, płynny sposób, ślizgając się po ciele, tak? Tak, właśnie masaż ciało do ciała, usta do ust. Słuchajcie, faktycznie ten masaż nuru mi się wydaje czymś absolutnie relaksującym. Tutaj na pewno w przypadku takiego masażu trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednio zabezpieczyć na przykład łóżko, Tak jest. na którym taki masaż wykonujemy. Świetnie się sprawdzają na przykład różnego rodzaju winylowe prześcieradła, bo one świetnie zabezpieczają. No właśnie, masaż ciało do ciała, czyli całym ciałem gdzieś tam na partnerce czy na partnerze Tak się poruszamy. Czy taki masaż może mieć jakieś właściwości terapeutyczne, lecznicze? Nie wiem nawet jak to określić.
Ogólnie rzecz biorąc, no, w ogóle masaż erotyczny jest gdzieś tam poniekąd związany z masażem relaksacyjnym, tak? I też ma mieć taki charakter. Więc patrząc na to, że masaż erotyczny, nuru czy jakiś inny rodzaj tego masażu erotycznego ma charakter rozluźniający, relaksacyjny, rozluźniający, to poniekąd tak, można powiedzieć, że też tutaj aspekt terapeutyczny można dostrzec, tak? Czyli na przykład to rozluźnianie spiętych mięśni? Tak, jak najbardziej. Możemy zaobserwować właśnie rozluźnienie napiętych mięśni, szczególnie tutaj mięśni karku, mięśni pleców, tam gdzie to napięcie najbardziej się tutaj nam gromadzi, ale też będziemy obserwować wzmożone krążenie, tak, przyspieszenie tego krążenia, co oczywiście będzie się przekładało na późniejsze doznania. Stonizowanie, rozluźnienie układu nerwowego, też są masaż stref erogennych, na przykład masaż piersi u kobiet, tak? Czyli jedna ze stref erogennych będzie wzmagała produkcję hormonów płciowych, tak? To ciekawostka taka, u mężczyzn też mamy taki punkt i jest on na końcu kości krzyżowej, tak? Nad pośladkami. Okej, dobra. Okej, musiałam na chwilę się zastanowić i wiesz, umiejscowić sobie ten punkt w głowie. Okej. No, a jeżeli już o tych strefach erogennych mowa, no to wiesz, mówi się o tych masażach z happy endem. Tak jest. Czy masaż erotyczny to także masaż miejsc intymnych? Jak najbardziej tak, natomiast tutaj nie powinniśmy się skupiać tylko i wyłącznie na tych miejscach, tak? No, gdzieś tam do tego dążymy poprzez cały masaż. No i później masaż stref intymnych będzie na przykład jakimś też przeciągiem do późniejszego stosunku, natomiast na początku powinniśmy zająć się tymi strefami, tymi miejscami oddalonymi od tych miejsc intymnych, tak? Na przykład możemy masaż rozpocząć od masażu dłoni, tak? Od opracowania dłoni, stóp. Też tam mamy dużo receptorów, też erogennych, które będą początkowo nas podkręcać, tak? Później możemy się przesiąść na inne strefy, tak? Mamy przede wszystkim wrażliwe uszy, szyja, właśnie dekolt u pań, pachwiny, wewnętrzna strona ud. No to jest dużo tych miejsc, które stopniowo z czasem będą nas podkręcać. No właśnie tak to sobie wyobrażam, wiesz, że zaczynamy od najbardziej odległych części i tak coraz bliżej, coraz, jest. wiesz, gorąco, goręcej. Nawet można tutaj sobie taką zasadę dodać, tak, że troszeczkę z tym naszym partnerem, partnerką będziemy się droczyć, tak, że gdzieś tam będziemy omiatać, tak, otaczać te strefy intymne, ale jeszcze do nich nie będziemy dochodzić, tak, gdzieś tam niech to będzie wisienka na torcie przed seksem. Tak, i to już takie nie mogę się doczekać, to Tak wiesz, jest. to takie absolutne napięcie. No i to napięcie seksualne będzie wrosło, tak. Czyli rozumiem, że masaż erotyczny jak najbardziej możemy wykonać samodzielnie w domu. Jeżeli chodzi o wykonanie go w domu, czyli jakby się do tego należało przygotować, żeby na przykład zaskoczyć partnera albo partnerkę, że kładź się, dzisiaj jest dzień dla Ciebie. No jak najbardziej tutaj cały anturaż wokół tego masażu jest ważny. Cała ta atmosfera, tak? Na dobrą sprawę to jest połowa sukcesu. Tak, warunki, nastrój, w jakim będziemy to przeprowadzać. No tutaj warto zwrócić uwagę na przede wszystkim po pierwsze temperaturę w pomieszczeniu, tak? W sypialni. No ciepło będzie działało na nas kojąco, rozluźniająco, będzie zwiększało komfort, tak? Podczas masażu. Pomoże nam to się bardziej odprężyć, bardziej rozluźnić i bardziej właśnie zaangażować w ten cały masaż. Oprócz temperatury, no też ważne będzie światło, tak? Oświetlenie. Nie powinno gdzieś być takie chamskie, naganne, tak? Więc no, gdzieś tam fajnie rozstawić sobie świeczki, tak? I to ciepłe światło świecy będzie na tyle intymne, że też będzie dodatkowo działało na plus, tak? Czy też właśnie światło lampki jakiejś, powiedzmy, nocnej postawionej w rogu pokoju. I muzyka, tak? Muzyka też jest ważna, która będzie uruchamiała nasze zmysły, tak, wspomnienia, która będzie nam się kojarzyć jak najlepiej, nie? Jasne. Czyli światło, muzyka, temperatura w pokoju. Rozumiem, że mamy przygotowane łóżko albo jakieś dogodne miejsce. No i co teraz? No i na początku powinniśmy, może przed samym jeszcze masażem, możemy sobie jeszcze dodać pewien element, mianowicie romantyczną kolację. Z wykorzystaniem afrodyzjaków, tak? Jak ostrygi, szampan, truskawki, czekolada, tak? I podczas tej kolacji nawet możemy sobie troszeczkę porozmawiać ze sobą, tak? Czego oczekujemy, jakie są nasze tutaj spostrzeżenia wobec drugiej osoby, tak? Na co możemy sobie pozwolić, a czego raczej nie lubimy. I w trakcie tej kolacji, takiej luźnej rozmowy,
można tutaj pewne rzeczy ustalić i gdzieś tam pewne jakieś ramy, szczególnie na początku sobie określić. Jasne, czyli na przykład wskazać, gdzie faktycznie czuję największe spięcie, Tak jest. gdzie chcę być dotykana, gdzie nie chcę być dotykana. Gdzie bardziej, gdzie mniej. Myślę, że to jest w ogóle też fantastyczny sposób, żeby tak naprawdę często dowiedzieć się o tym naszym partnerze czegoś więcej, czyli na przykład jakie części ciała lubi, żeby mu stymulować, bo tak na przykład przy takiej rozmowie może się nagle okazać, że nasz partner byłby bardzo zainteresowany, żebyśmy mu porządnie wymasowali na przykład stopy, o czym być może dotychczas nie wiedzieliśmy. Tak jest. No i tutaj właśnie ta kolacja mogłaby temu służyć, tak? Żeby sobie delikatnie, na spokojnie porozmawiać, no bo to jest odpowiedni moment na to, tak? No, gdzieś w ciągu dnia, w trakcie biegu, gdzieś tam przez telefon nie będziemy o tym rozmawiać, tylko właśnie w takiej sytuacji, nie? No i później po tej kolacji, mając naokoło cały ten nastrój, tak? Światło, muzykę, o czym wcześniej mówiliśmy, przechodzimy do masażu, tak? Stricte do masażu. No i tutaj tak jakby kolejność jest dowolna. Bierzemy to też pod uwagę, co żeśmy tutaj sobie ustalili podczas tej rozmowy, czy to właśnie zaczniemy od dłoni, stóp, Tak. czy może zaczniemy od pleców, tak? Czyli tej strefy najbardziej gdzieś tam napiętej najczęściej. I później będziemy się przesiadać na inne części ciała, tak? Z pleców możemy przejść na pośladki. Później z pośladków, tak, możemy w ogóle zmienić później pozycję. Możemy przejść właśnie do tutaj masażu szyi, uszu, które są naprawdę tą mocną strefą erogenną. Później możemy przejść do biustu u kobiety. Brzuch jest też bardzo wrażliwym miejscem, pachwiny, właśnie uda. No i właśnie tak kroczek po kroczku będziemy sobie tutaj dążyć do tych stref intymnych. Czyli ruchy głaszczące, możemy wykorzystać palce, całe dłonie, przedramiona, o czym wspominałeś, ale także usta, język. Tak jest. Czyli w pełni się tym bawimy. No ale rozumiem, że jakieś olejki do masażu jak najbardziej wskazane. Jak najbardziej tak, no tutaj trudno sobie wyobrazić masaż bez jakiegoś olejku, tak, bez jakiegoś środka poślizgowego, no to ma być gładkie, tak jak też już wcześniej mówiliśmy, więc tutaj olejek będzie niezbędny, tak. Może to być zwykły jakiś olejek, natomiast fajnie by było, żeby dostarczyć sobie jeszcze dodatkowych wrażeń w postaci jakiegoś olejku zapachowego, tak. Można samemu skomponować jakieś kompozycje, albo też skorzystać z już gotowych, tak, jakichś zestawów zapachowych, oczywiście takich, które oczywiście lubimy, tak? Jasne, że tak. Właśnie mamy tutaj jako taką ciekawą propozycję olejki do masażu i aromaterapii od marki Intimate Earth. Olejki, które mają absolutnie cudowne zapachy. Zresztą takie też tutaj wybraliśmy, bo mamy te zapachy takie bardzo słodkie, relaksujące. W ogóle te takie chyba zapachy ciasteczkowo-waniliowe, one się Tak, no genialnie tutaj sprawdzają. Zgadza się. Tutaj akurat mamy wersję sensual, czyli wersja kakaowa z dodatkiem aromatu jagód goi, więc jest tak naprawdę bardzo ciepło, rozkosznie. Mój osobisty faworyt, czyli wersja Heaven, no sama nazwa wskazuje niebo. Słuchajcie, zapach orzechowych ciasteczek. W ogóle jest absolutnie cudowny, ciepły, no ja jak coś takiego czuję, to od razu jestem w niebie, faktycznie. I jako trzecia nasza propozycja, wersja czaj. Mamy tutaj aromat herbaty, czaj, wanilii. Jest to takie nieoczywiste połączenie, zwłaszcza ta herbata, która gdzieś tam z tyłu wybija, pachnie dość specyficznie, ale dla mnie aromat herbaty kojarzy mi się z domem, z dzieciństwem, więc jest to zdecydowanie takie właśnie wspomnienie, które mnie wprowadza właśnie w stan głębokiego relaksu. A jeżeli już właśnie jeszcze wrócimy do tych kwestii związanych z nastrojem w miejscu, gdzie wykonujemy taki masaż, to na pewno świetną propozycją będą, Tak. słuchajcie, świeczki do masażu, więc mamy światło, ciepłe światło świec, które jest tutaj bardzo nastrojowe, a właśnie po zapaleniu takiej świecy w płomień świecy, który będzie nam tutaj delikatnie roztapiał ten wosk, automatycznie sprawia, że mamy wosk w postaci płynnej, który następnie możemy wylać na ciało i wykonać masaż takim właśnie ciepłym woskiem. Tak jest. No właśnie, jeżeli chodzi o tego typu olejki, czy wszelkie inne olejki do masażu, które możemy użyć, czy polecasz, żeby je właśnie delikatnie ogrzać, żeby one były ciepłe? Jeśli one nadają się do ogrzania, to jak najbardziej tak. No tak jak temperatura w pomieszczeniu, tak, w sypialni powinna być nieco podniesiona, żeby właśnie zwiększać nasz ten komfort, to tak, tutaj też olejki, czy też właśnie świece warto tutaj podgrzać, tak, zwiększyć troszeczkę ich temperaturę, no bo jednak dotyk, ciepły dotyk jak najbardziej będzie tutaj działał kojąco.
Czyli co? Nic, tylko się masować. Tak jest, zachęcam. Słuchajcie, jeszcze na koniec taka drobna jedna kwestia, którą bardzo bym chciała, żeby wybrzmiała. Czyli słuchajcie, pamiętajmy o tym, że idąc na masaż do fizjoterapeuty, to nie tak, że możemy w jakikolwiek sposób tutaj czy wymuszać, czy zachęcać do tego, żeby jakiś właśnie taki masaż erotyczny był wykonany, jeżeli nie na taką usługę się nastawialiśmy. No bo idąc do faktycznie profesjonalisty, do magistra fizjoterapii, idziemy na profesjonalny masaż, Zgadza się. a te praktyki erotyczne zostawmy gdzieś tam zarezerwowane dla naszego partnera. Tak jest, niech to będzie zabawa, tak jak już wcześniej mówiłem, w naszym zaciszu domowym i nie szukajmy tego nigdzie indziej, tak, w jakichś salonach prywatnych, tak, u fizjoterapeutów, u masażystów, w salonach spa hotelowych, tak. Kuba, bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do mnie na rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że po naszej tutaj krótkiej, ale jednak bardzo interesującej rozmowie ktoś tam skorzysta z Twoich cudownych rad i faktycznie może jeszcze tego wieczoru zaskoczy swoją osobę partnerską. Dziękuję bardzo, że byłeś. Dziękuję bardzo za zaproszenie i zachęcam do masowania. Moi drodzy, pięknie dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową na www.secretplace.pl, gdzie wszystkie akcesoria do masażu będziecie mogli znaleźć i zakupić. Zapraszam także na bloga, który znajdziecie na stronie i zachęcam do zafollowowania nas na Instagramie secretplace.pl i do następnego. Pa!